Witamy wszystkich serdecznie! W kolejnym odcinku i proszę Państwa, co? Niespodziewanka. Jesteśmy w... Kali! A po co przyjechaliśmy? Oświecili nas! A przyjechaliśmy, żeby nauczyć się tańczyć salsy. Właśnie już jesteśmy na miejscu. Przyjazd tutaj był długi. Jechaliśmy nocnym autobusem i oczywiście jak to w Kolumbii było tak. O tak. 10 I tak, godzin. 10 godzin. 10 godzin I tak. po całym fotelu, jeszcze na odwrotnie z tyłu. I to była po prostu Ale masakra. nie poddajemy się, jest już wieczór, trochę odpoczęliśmy, trochę popracowaliśmy i za chwilę zaczynamy pierwszą lekcję. Nie ma miękkiej gry, zaczynamy z grubej A nie stresujesz się trochę? troszeczkę, bo będę pewnie drętwa jak kołek, Nie, bo ty jesteś to może tancerzem, a ja Ale jestem... dobra, jestem tancerzem solistą, a nie tancerzem w parze. No, No dobra, dobrze. ale ja nie umiem w te Ale zanim pary. lekcja, bo lekcja za chwilę, to spojrzałem na zegarek. Którego nie masz. To pokażemy wam hostel jeszcze, w którym mieszkamy. Zapraszamy na walking tour. Nie, Na co? hostel Tour. room, nie, Hostel hostel room room tour. Tak. Wybraliśmy ten hostel z jednego ważnego powodu. Jest tu nauka salsy. Dokładnie w tym hostelu, więc nie trzeba dodatkowo gdzieś daleko jechać. Płacimy za niego chyba... 80 zł za dobę, za 2 osoby ze śniadaniami. Dokładnie. Generalnie można było znaleźć taniej bez śniadań, bo tam za 55 zł było, ale stwierdziliśmy, że będziemy już tutaj wszystko na miejscu, no i generalnie sami zobaczcie, klimat jest fajny, Tak, proszę. więc tak nas to przekonało. Tam jest restauracja, tam I jest tam właśnie właśnie jeden nasz trening. nauczyciel, tak, tam jest nasz nauczyciel, właśnie kończy trening, zaraz będzie trenował z nami, a tymczasem zapraszam Was na hostel room tour. Zapraszam. Tutaj mamy strefę chillową i mamy też lokalnego kotka. Pokaż, Margarita ma na imię. Margarita? A skąd wiedziałaś? Bo się przedstawiła. Aha, cześć Margarita. O, cześć Margarita. O, fajna. Tu mamy taką przestrzeń na zewnątrz. Zapraszam dalej. Tu jest w można... ogóle główna ulica i tak, obok, ale to nic Tak, nie ale tu przeszkadza. jest taki garden i generalnie tutaj jest taka strefa, że po 23 jak ktoś chce sobie imprezować, to tutaj, bo... Tak? To ja nie wiedziałem znowu. No bo tu pracowałeś, a mnie pan oprowadzał i mi wszystko powiedział. Tutaj dodatkowo mamy, zobaczcie, hamaki, Tak, tylko że strefę w dzień, tu jest widno, chilloutu. bo tu nie ma dachu w ogóle, w razie czego nie ma dachu, więc Tak. widno tu jest, można sobie Można na sobie hamaczku się rozłożyć powiesić hamaki, i położyć można sobie się. poleżeć, tak. O kurde, daszka. Idziemy dalej, to jest recepcja, tak to Barek jest wygląda. zaopatrzony. Tak, wczoraj była impreza, więc dużo worków na śmieci było. Tu nie przeszkadzamy, bo ktoś pracuje. I idziemy teraz dalej. Generalnie tutaj macie też dormitory, więc takie łóżka pojedyncze, jakby ktoś Tutaj chciał. jest taki chill room, ale nie tylko. Tu możecie sobie odpalić, jest Netflix, HBO, możecie A sobie my co? A usiąść. my będziemy tu mieli lekcję salsy. Dokładnie. My tu mamy lustro i tu będziemy ćwiczyć. I tu będziemy zaczynać. Formalnie jedna lekcja salsy w całym Kali kosztuje 100 zł za godzinę za 2 osoby, tak? Za 2 osoby. My mamy za 80, ale jeszcze walczymy z nim o discount. Dokładnie. I jak widzicie, tutaj mamy takie miejsce, ja sobie dzisiaj tu pracowałem, siedziałem. Tu jest drugi chłopak z recepcji. Takie miejsce do posiedzenia, tu też nie ma dachu. Można sobie pochilloutować. No, tu ktoś sobie w hamaczku leży. A tutaj w drugim... Miejsce na śniadanko. Tu mamy drugi hamaczek. Ja lubię hamaczki, więc się cieszę, że one są w ogóle. Tu mamy kuchnię i tutaj tak naprawdę śniadanka wydają i jak jest darmowe śniadanko codziennie rano. Tu mamy łazieneczkę, tu mamy 2 prysznice. Oczywiście koedukacyjna. Tak, koedukacyjna, kibelki, lusterko jest spoko. I już tym kaczkamilkiem mogę się... O, piecze, barki pieko. A, sorry. No i widzimy, tu jesteśmy, To widzicie? jest cały nasz pokój. Tak. Spoko, więcej nam nie potrzeba do szczęścia. Właśnie robimy dla was nowy odcinek, już się chyba zakończył. Właśnie się zrobił. I to jeden będzie z fajnych, bo oczywiście te palmy. Wadzie de Cocora. Tak, Wadzie de Cocora, czyli palmy. I mamy dla was Już go jeszcze... widzieliście generalnie. A, no tak, już go widzieliście. No tak, palmy już widzieliście. Pokażemy wam tą całą salsę. Tak potniemy, stwierdzicie, zobaczycie jak te lekcje wyglądają, mniej więcej. Niestety problem polega na tym,
że muzyki nie mogę podłożyć pod to odpowiedniej, no bo... Znaczy oryginalnej, do której będziemy tańczyć. Niestety, więc będzie pewnie nie do rytmu, jak podłożę No ale coś tam, pewnie dzisiaj nie będziemy dużo tańczyć do muzyki, tylko uczyć się podstawowych kroków, więc... Może tak, nie wiem, to jest znawca teraz Justynka, pa? Popatrzyła chwilę na tym, ty tańczą, ja już wszystko wiem. Nie wiem, w ogóle nie wiem. I dobrze... Dobra, chodźmy na lekcję, bo już zaczynamy. Dobra, idziemy. No, chodźcie z nami. I zaraz zaczynamy lekcję. Right, left, right, left, right. Good. 1, 2, slow. 5, 6, slow. 1, 2, slow. 5, 6, slow. Do slow. Okay. 5, 6, slow. 1, 2, slow. Eso, eso. 5, 6, slow. 1, 2, slow. 5, 6, slow. 1, 2, slow. 5, 6, slow. 1, 2. Speak it and march, march. Speak it and march, march. Speak it and march, march. Yeah. Again. Church. Okay. Now open it. I witamy z kolejnego dnia. Zaczynamy nie od salsy dzisiaj, ale od... Zobaczcie, zobaczcie. Uwaga, uwaga. Taki wjeżdża tutaj. O, Tak. jaka będzie długa. Ponieważ robimy sobie kokora, walejcie najdłuższą palmę na Badzie świecie. de kokora. Wadzie Nie do wiesz, co kokora. robisz, się naucz. Palmę robię. W tym dokładnie studiu tutaj akurat. Tu przyszliśmy. Studio obok krzyczało 6 razy tyle pieniędzy. Więc weszliśmy tutaj, okazało się, że tanio. Oprócz tego będzie jeszcze wjeżdżał nam kaktus obok kostki. O, taki kaktus, już wam pokazuję. Tylko że kaktus będzie kolorowy. Ja idę na pierwszy ogień, bo Kamil się cyka. Tak, ja się cykam, mam pełne gadki. Więc to jest Hej. Andres. Hola Andres. Cynka się kładzie, pierwsza wjeżdża palma, jak widzicie. Że tak powiem się naprawdę boję, bo jest w takim miejscu na ścięgnie, Achillesa że będzie będę chyba... przerąbane. No, ale wjeżdżamy palmę, musi być długa, ponieważ to będzie najwyższa palma na świecie, więc musi być długa. I uwaga, Justynka już jest po robocie, tylko nie zdążyłem wyjąć kamery, jak już pan zawinął folię, bo tu nie mają akurat second skina. Że masz krzywą teraz tę palmę? No bo spuchła. Nie, bo folią ci zawinął i skóra się skręciła. No chodź tu do mnie. No patrzę sobie. No zaraz sobie popatrzysz. No jak widzicie idzie i jest palemka. I tu mamy takiego małego zielonego, czerwonego kaktusa. Tylko to wygląda jak arbuz na razie, bo jest spuchnięte. Ale jak ja będę się robił, to Justynka wam pokaże, jak to wygląda pokaże. na świeżo. A może nie pokażę. A nie wiem, czy wiecie, ale ten rodzaj kaktusa, dokładnie z pustyni Tatacoa, nazywa się Melocactus curvispinus. Kurwispinus. Przez C, Ale C po hiszpańsku czyta się K. czyli curvispinus. Kurwispinus, tak. Tak, tak. No taka nazwa jego jest. I nienawidzi przesiadania, a on rośnie tylko do tego momentu, aż mu pójdą kwiaty u góry i dalej nie. Do 40-50 lat potrafi taki kaktus przeżyć. Więc fajnie, a tak nam się podobał właśnie, pokażę wam, to są takie autentyczne zdjęcia tego kaktusa. No i taki sobie robimy, bo jakoś nam zapadł w pamięć, nie, kochanie? Tak, było ich mnóstwo. No, mnóstwo, mnóstwo. Bombolazaury. Tak, nazywaliśmy je Bulbulazaury. bo tak? Bulbulazaury. Bulbulazaury, dobra. Teraz ja siadam. No i dobra, palma zrobiona. Ale trochę za nisko, wiedziałem, że będzie za nisko. Jednak za nisko. No, jednak dla mnie jest za nisko. Wiesz, czekaj, jeszcze zdejmę buta drugiego. O. Dobra, pacjent zszedł już z łóżka po drugim tatuażu. Co, bolało? Nie, Szkoda. nie. Chamka, co? I co? Tak kaktus? Kaktus. Fajnie. Mały kaktus, tak, i mamy palmę, ale palma nie jest chyba idealnie na środku. Ale trudno. Jest fajnie. Git jest. No. Spoko. Jest spoko, mamy palmę z kokora wadzie i kaktusa z Tatacoa Desert. Więc super. Więc mamy następną pamiątkę, teraz zawijanko. Dobra, teraz dajcie znać w komentarzach, jak myślicie do końca podróży. Wytatuujemy się od stóp do głów chyba. Ah, sì, nosotros Dobra. tenemos para comer. Dinero. Teraz najgorsza część, czyli trzeba zapłacić.
Taki tatuaż dał nam jeszcze rabat 280 zł od osoby za tą palmę i kaktusa. Sí, muchas gracias, Więc perfecto. nie jest najgorzej, ale Perfecto. zostawiamy swoją wlepę. U nich jak będziecie, to skanujcie, a tutaj Możecie macie wpaść. nazwę Tatuaże ładnie robią, Canvas naprawdę. Tattoo. Naprawdę ładnie No. i tanio w miarę. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Okej. That was good. 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Sorry. Sorry. Just push. Okay. Even. Yes. No. Yes. That depends. For example, if 'Siemanko! Jesteśmy po treningach, już kilku nawet. Nie jest to łatwe. Znaczy, szczególnie dla kogoś, kto na przykład tak jak ja tańczyłem popik, to jest w ogóle inna bajka, ale coś tam się nauczyliśmy, to też troszeczkę taki trener specyficzny, parę raz nam odwołał lekcję, raz przyszliśmy na lekcję o 6, on nie przyszedł, to sami sobie zrobiliśmy tą lekcję, no ale z trenerem mieliśmy 4 godziny łącznie. Tak. Dokładnie. Dzisiaj mamy ostatni dzień, więc jeszcze chcielibyśmy wyjść troszeczkę na miasto, pokazać Wam, jak to wygląda i sami zobaczyć, bo jesteśmy tutaj już 5 dni. Tak, jesteśmy 5 dni, a jeszcze nie widzieliśmy nic poza sklepami w okolicy, czyli Arą i D1. Więc przyszliśmy się przejść, zobaczyć, jak wygląda Cali. Jest to jednak takie nie do końca bezpieczne miejsce na mapie Kolumbii, bo słyszeliśmy dużo takich historii, że tak chodzimy i się cały czas oglądamy za siebie, czy na pewno jest wszystko w porządku i czy jesteśmy bezpieczni. Na pewno jest mniej bezpieczny niż Medellin. Tak, po prostu. zdecydowanie. Też na przykład taka ciekawostka, bo poznaliśmy chłopaka, który opowiadał nam historię, że był właśnie w Cali. Okazało się, że miał niemiłą sytuację, bo zamówił mototaksi, przyjechał chłopak. No i generalnie był bardzo zły, bo okazało się, że tutaj mężczyzna z mężczyzną na jednym motorze nie mogą jeździć, bo ktoś jak to zobaczy, to mogą ich zastrzelić nawet. Mają prawo strzelać, bo zazwyczaj wiedzą, że to są przestępcy. Więc tutaj, jeżeli się zamawia mototaksi, to tylko i wyłącznie kobieta i bardzo długo szukaliśmy po mieście takich, może gdzieś się trafi facet z facetem. Ale nie widzieliśmy. Nigdzie. Nie było ma nawet opcji, razu. żeby zobaczyć 2 facetów na motorze, Więc więc mototaksi- taka ciekawostka. Mieliśmy taką śmieszną zabawę, żeby szukać. Przepraszam za mój głos, ale byłem bardzo chory przez ostatnie 3 dni. Mimo iż wszystko treningów nie odpuszczałem, to i tak będzie mi się pewnie łamał dzisiaj, bo jeszcze nie wyzdrowiałem, a na razie wam pokażemy. Jesteśmy pod najpiękniejszym kościółkiem w Cali. Tak on wygląda. No tam czytałem trochę historii, ale jakoś super historycznie to on tam nie ma nic znaczenia, po Jest- prostu jest najładniejszy. Tak, jest naprawdę ładny, ale ja mam wrażenie, że totalnie nie pasujący do tego miejsca. Jest taki wlepiony Tak. i totalnie nie pasuje do tego, co jest dookoła niego. Jestem bardzo zły. Straciłem mój krzyżyk, niestety. Pszczyliśmy go parę razy i że stapialiśmy to i w ogóle. I wreszcie podczas jazdy mi się zerwał niestety. Jestem bardzo zły na to. No ale próbujemy też będziemy znaleźć krzyżyk, żeby móc naprawić po prostu różaniec. Jakiś inny będę musiał kupić i go doszyć. No szkoda, niestety szkoda. W Cali generalnie są takie 2 główne dzielnice, w których lepiej wziąć sobie nocleg. I to jest pierwsza San Antonio, taka w sumie najbardziej popularna, bo jest taka zona historyczna, tam jest
Taka ulica właśnie, na którą my dzisiaj będziemy szli, nazywa się Calle del Sabor i to jest ulica, na której w piątki wieczorem ludzie tańczą salsę. I druga dzielnica, na której my mieszkamy, jest to Granada. No to są takie dwie najbezpieczniejsze dzielnice. Natomiast ostatnio jak szliśmy do sklepu, to mieliśmy taką sytuację, że mijaliśmy faceta, który sobie chował, miał długie spodnie i w skarpetkę chował sobie, przykrywał telefon, więc nie wiem, czy ona jednak taka bezpieczna. O, jakiś Indianiec biega. O, i to taki starszy pan Indianin. Starszy Indianin. A ile ma przywieszek? Taka faja na plecach. Ty, ma takie bransoletki, co ja chciałam kupić na tych. Ale fajkę to ma taką dużą na plecach. Ale fajnie. Dokładnie. Chodzący sklep. Tak, Może- chodzący sklep. A tu pan, nie pani? Tu poczekamy No i sekundę. kurde, powiem Ci, że tutaj to już chyba nie jest tak bezpiecznie. Widzę, że Że co, chowamy kamerę? dziewczynki są. Są. Tutaj przechodzimy teraz środkiem takiego głównego pasażu i właśnie ludzie rozstawiają swoje, nie wiem, tutaj książki sprzedają, ale jest dużo takich panów, którzy czyszczą buty. Można usiąść sobie, pokaż tutaj. Można usiąść sobie na takim krzesełku i tutaj pan. Tu pan, tutaj są akurat bransoletki, gracias. Tutaj też pan czyści buty, więc tutaj akurat jest taka uliczka, gdzie można sobie na spokojnie wyczyścić buty. Tylko my mamy adidaski, więc nic nie wyczyścimy. Dotarliśmy do głównego placu. Tak, Tylko- po 300 metrach kolejna przerwa. Normalnie jestem osłabiony, a jeszcze dzisiaj 3 godziny tańczyliśmy, bo chciałem się bardzo nauczyć, bo to ostatni dzień, ale za to choroba wzmożona. Jeszcze przez tatuaż troszeczkę osłabiłem organizm, ale już wam pokazuję plac, jaki ładny. Zobaczcie, jaki mamy ładny plac. Tu są palmy królewskie. One były sadzone kiedyś w odpowiednich odstępach i każda palma oznaczała jakąś ważną bitwę. Taka ciekawostka. Plac spoko, można sobie tu poobserwować życie codzienne. Mieszkańców. Lokalne Ojej. miejsce na pewno, Tak, bo generalnie ale ja tutaj w wiem- ogóle tak dużo turystów to ja nie widzę. W ogóle turystów. Przed chwilą podszedł facet i się zapytał tylko, czy my ze Stanów jesteśmy. Ja, no. Lepsze to niż jak się pytają, że z Że z Rosji, nie? Tak, dokładnie. Idziemy teraz powoli, zmierzamy na roztańczoną ulicę Calle del O, tam jest. Sabor. O, właśnie już widać ją. No i tam będą tańce wieczorami. Nie wiem, czy zatańczę. Ja już w ogóle ledwo chodzę, ale no... Może chociaż by się przydało raz zatańczyć na tej Calle de Sabor. Zobaczymy, jak No. się ułoży. A tutaj dokładnie macie główną ulicę Calle del Sabor w Cali, na której są często tańce uliczne, właśnie salse i sobie O, i ludzie jest pod tańczą. spodem napis poker. Kto wie, co to jest? No, Justynka Nie wie. chodzi o grę, nie chodzi o grę. No, to napiszcie w komentarzu, to nie powiemy. Pokazuję wam teraz, bo jak puszczą zaraz muzykę, to znowu nie będę mógł wam puścić, niestety pokazać, jak to wygląda. Niebo jest reklamą piwa. Jak ktoś już napisał w komentarzu, to wie. Jak widać, tu wszędzie jest reklama poker, poker, poker. I tu właśnie się tańczy na ulicy i już nie pogadamy. Szczerze powiem, że sobie inaczej wyobrażałam tą ulicę. Generalnie jak tam przyszliśmy, to miałam wrażenie, że to jest taka speluna dla zipów. Przynajmniej teraz tak to wygląda. Właśnie siedzą tacy lokalni mieszkańcy, dość wiekowi i żłopią piwo po prostu pod sklepem. I jest Tak, głośna, chodźcie sobie i raz jest głośna muzyka. No właśnie mogę wam tylko jedynie pokazać z daleka, bo jak podejdę, to oczywiście prawa autorskie, tu. Więc mogę tylko stąd wam Albo pokazać, tam przejdźmy są... się, podłożymy dźwięki inne pod to po prostu. No, ja bym przeszedł się tu i tak wieczorem. No. Chyba trzeba będzie. Bo generalnie jest tak, że wieczorem po prostu o którejś godzinie tutaj ludzie tańczą. Ja już 4. raz się upewniam, miasta to nie dla nas. Nie. Nie. Mogę przyjechać tu popracować chwilę, ale miasto to nie dla nas. Takie duże po prostu. My lubimy jungle vibe. Tak, jungle albo desert, albo river, albo nie wiem. Takie jesteśmy pod Iglesia de San Francisco, jak się nie mylę, tak? Generalnie- Chcieliśmy zobaczyć, jak jest w środku, bo szukam oczywiście tego krzyżyka. No i zawsze jak się przechodzi przez środek, albo wychodzi z kościoła, bądź się wchodzi, to się klękać, trzeba się przeżegnać. No ja właśnie uklękłam i zamiast powiedzieć imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, to mówię raz, dwa, trzy, cztery.
Bo cały dzień dzisiaj trenowaliśmy. Liczyliśmy Tak, tylko było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, bo do 7 się liczy akurat. Tak, i po I prostu cały i czas takie te cyfry nagle w głowie. i takie mówię, Boże, co ja zrobiłam w ogóle? Jezusie, to było Masakra, ale śmieszne. salsa też wykańcza, bo to jednak non stop liczysz, nie? Tak. Tym bardziej, że ja później, przez to, że mieliśmy trenera po języku angielskim, w języku angielskim, to było 1, 2, 3, 5, 6, 7. I ja później jak próbowałem sobie po polsku to zrobić, to nie umiałem. Musiałem 1, 2, 3, 5, 6, 7. Idziemy uliczkami, ale z tym chodzeniem u mnie dzisiaj to tak średnio. Znowu. Ale dobra, jesteśmy pod teatrem w stylu włoskim, ma ponad 100 lat, prawie 100 lat, bo generalnie ma 100 lat za 2 lata. Dokładnie. I 98. Tak, więc prawie 100 lat, jest w stylu włoskim. Bardzo ładny, więc chcieliśmy koło niego przejść. Pomieści ponad 1000 widzów i są bardzo ważne wydarzenia tutaj, ale podobała mi się jego architektura na zdjęciu, więc stwierdziłem, że sobie koło niego przejdziemy. Ale idziemy tak naprawdę dalej tam, Nie wiem, ale jak mam być szczera, a No. będę z wami szczera, no bo nie ma co Bo im czemu kłamać. nie? I tak zrozumieją. nie podobuje mi się tu. Nie, no mnie też nie. No, Nie, no. ale my ogólnie za miastami to tak średnio, nie? Ale nie, już pomijając fakt, czy lubię miasta, czy nie, jest tutaj taka dziura, no. Jest kilka ładnych tam budynków, ale takie wlepione, nie pasujące w klimat totalnie, nie. Nie wiadomo Już co. bardziej mi się podobało Medellin. Proszę bardzo, już wchodzimy w taką rzeczywiście dzielnicę już taką artystyczną, turystyczną, kolorową, no nie? To już jest takie, widać, że to już jest takie pod turystę. Nawet tutaj mamy restauracyjkę. Patrzcie, jakiego pan ma kija ochroniarz. Trzonek Tak z szybko, rękojeścią. Jak Fajkami. pięknie porośnięty budynek. Nie ma praktycznie skrawka betonu. Jak to fajnie wygląda. Zaraz mnie rozjadą. Hopa, hopa. Podejdę bliżej. Tak, on jest normalnie porośnięty. To nie jest tak, że to jest sztuczne. To nie jest sztuczne. Musiałem aż sprawdzić, właśnie dowierzałem. Fajnie to wygląda, co? Chociaż podobno nie robi się tak z budynkami, przynajmniej u nas, bo gniją pod spodem. Wygląda jakbym miał sztuczną trawę położoną. Na serio, no. Ale jak? Idealnie po prostu jest położony. Idziemy parkiem w stronę kościoła i zobaczcie, o jakie błotko, jakie piękne konie. I oczywiście na koniach macho, czyli policja. Hola, buenas. Ola. Fajnie, nawet ma gwiazdę koń, ten, widzisz? Aha. Szeryfa, hola, buenas. Oni mi... Fajnie. Dotarliśmy na górę, ale wam pokażę, zobaczcie. To są chyba 15 albo 16, nie pamiętam, co tu było bardzo ważne, obchodzone. Chyba 15-lecie, pamiętasz? Jakieś mówiliśmy o tym Medellin, ale już zapomniałem. 15 albo 16 lat. Chyba I 15. tak wyglądają właśnie królowe tego balu. Czasami nawet tutaj jest to ważniejsze niż wesele. I jakiej górze jesteśmy, kochani, bo ja już zapomniałem. Jesteśmy na wzgórzu San Antonio. Wzgórzu San Antonio i mamy widok na Cali, proszę bardzo. Taki Z mamy tej widok na perspektywy Cali. nawet nieźle wygląda. Stoi nieźle, nie powiem, że źle. Tym bardziej, że tymi schodami szliśmy, a tam dalej też widać jeszcze Cali tam daleko. O i za nami jest kościół, zaraz tam podejdziemy, ale na razie dziadek, dzisiaj jest dziadek. Kościół świętego Antoniego, to jest Antoniego Padewskiego. Nie mylcie, niestety to nie był Polak, bo Padewski, końcówka, nazwisko, wiem, że polskie, ale to nie jest polskie nazwisko. Chodzi o Antoniego z Padwy. Padwy, czyli z tak, Lizbony. Z Lizbony, z miejscowości, tam jest miejscowość Padwa taka, koło Lizbony. No, ale kościółek jest jeden z najstarszy kościółek w Cali, bo został pobudowany w 1747 roku. I to jest takie miejsce, gdzie ludzie tu przychodzą na zachody słońca, mają tu randki swoje, Ale przychodzą też artyści. Jak ktoś coś kiedyś zgubi, może wejść do tego kościółka i się pomodlić, ponieważ to jest patron rzeczy zagubionych. Ludzi, tak. Ludzi bądź rzeczy zagubionych, dlatego na pewno wejdę, bo krzyżyk zgubiłem, więc trzeba będzie się pomodlić, może ten krzyżyk się jakoś Przypadek? znajdzie. Nie sądzę. Tu akurat nie sądzę. Miasto nie fascynuje, ale jest jeden plus tego miasta. Wiecie, dlaczego przyjechaliśmy tutaj uczyć się salsy? Ponieważ miasto Cali jest uznawane światową stolicą salsy. Tutaj jest pełna kultura salsy. Uczą się od maleńkiego, w szkołach jest ponad 100 szkół W samym salsy. mieście Cali i w ogóle jakby oni tutaj stworzyli swój taki specyficzny styl
z tego względu, że tutaj nawet się nazywa tak salsa caleña i chodzi o to, że ten rodzaj salsy jest szybszy niż taka normalna, bo tancerze wykonują nawet 8 kroków na sekundę, a w normalnej salsie jest to na przykład 4 kroki na sekundę. Tak. My jeszcze nie jesteśmy na takim etapie. Próbowaliśmy, ale to jest wykonalne na ten Znaczy moment. nie, strasznie wypada się z rytmu. No bo zrób 8 na sekundę. Prawda, że to robię 7-8, bo to tyle ruchów trzeba zrobić. I to samymi nogami, bo oni są specjalistami w tych stopach tam. Tak, no jak oglądaliśmy, tam chłopak nam pokazywał filmiki, jak tańczą, no to naprawdę wygląda to magicznie. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli okazję To zobaczyć to na zobaczyć żywo. na żywo, To jest bo to ostatnia by noc, było- kiedy możemy po prostu. Idziemy do kościółka. Jest zamknięte. Dobra, trudno. No było zamknięte niestety. Nie mogliśmy wejść do środka i nagle zobaczyliśmy, że się drzwi uchyliły. Pani jakaś wypuszczała kogoś i powiedzieliśmy, że chcemy się tylko pomodlić. Weszliśmy do środka się pomodlić i słyszymy, że tam dalej, bo to tylko siostry zakonne tu są akurat. I słyszymy, że po prostu się modliły, dlatego to jest zamknięte. Nie były tutaj przy ołtarzu, tylko gdzieś w sali obok, ale śpiewały i się modliły. Zacząłem się modlić i kątem oka zauważyłem, że mają taki mały sklepik. I po prostu się modlimy i w pewnym momencie ja dobra, kończę modlitwę, wstaję, no i mówię, idę do tej siostry jakiejś i pokazuję, że mam bardzo duży problem. I powiedziała, że nie ma problemu, otworzyła to wszystko, pokaż, mam krzyżyk. Ale to właśnie miało być ten moment, że ten krzyżyk znajdziemy. Justynka mi wybrała i będzie taki krzyżyk na moim różańcu teraz. I będzie, tylko musimy Trzeba go znaleźć... dobrze przyszyć. Trzeba dobrze przyszyć. No i problem polega też na tym, że trzeba będzie go po prostu poświęcić. Nie wiem, czy pasuje. Chyba pasuje. Będzie jeszcze większy niż tamten. No, biały. Tamten był czarny, a teraz biały, to może bardziej poświęcony jestem, nie wiem. Nie wiem, musimy tylko teraz znaleźć księdza, który to poświęci. Krok bliżej do świętości. Tak, krok bliżej do świętości. A teraz wam pokażę, proszę bardzo, jakie piękne góry tam są. Ojej, jaka radość we mnie wstąpiła, że mam wreszcie ten krzyżyk, ten różaniec taki niewybrakowany. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda tam, góry i chmury i teraz ładnie, naprawdę. O, dobra, dochodzimy na ulicę, ale nie możemy tam nagrywać z dźwiękiem, to znaczy podłożymy pod to dźwięk, ale wam pokażemy, jak ludzie się bawią na ulicy. Ale nie spodziewaliśmy się, a patrzcie, co się dzieje, tam jest mnóstwo ludzi. Dokładnie, Chodź, jest mnóstwo idziemy. ludzi, mały kawałek, ale dużo kamer, więc już wam pokazujemy. Właśnie zmieniliśmy zdanie totalnie o Kali. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest coś niesamowitego. Ten klimat, poczuć to, te tańce, zabawa, uśmiechnięci ludzie. Niesamowite. Ja się tego nie spodziewałam. Jest zarąbiście.
Justynka ma rację, po prostu weszliśmy na tą drogę. Pamiętajcie, Calle del Sabor. Weszliśmy na tą drogę, zaczęliśmy chwilę tańczyć i ogólnie było fajnie, weszliśmy do środka i to, co się tam działo na tej drodze, to było po prostu szok. Tańczyliśmy ponad 2 godziny. Ja już gardło straciłem, ale to było piękne po prostu. Ja teraz rozumiem, dlaczego ludzie przyjeżdżają do Cali. Naprawdę to miasto ma klimat, ale po zachodzie słońca, w momencie, kiedy ta ulica się otwiera, jest piątek wieczór, brak mi słów. Chciałem zauważyć jedną rzecz. Nie musicie wcale znać salsy. W ogóle! Chodzi o to, żeby po prostu się bawić. Wszyscy się bawią. Każdy polewa sobie aguariante. Każdy jest uśmiechnięty, Każdy z każdym zadowolony. Tak, każdy z każdym tańczy. To było po prostu piękne, naprawdę piękne. Jest jeden problem, z którym sobie nie mogłem poradzić, bo mam plecak pełen elektroniki i nie do końca mogłem wyluzować, bo musiałem go położyć na krześle i musiałem się pilnować z elektroniką, ale powiem szczerze, Ludzie że... wydają się być uczciwi i nie czuć tego, żeby doszło do jakiejś kradzieży czy coś takiego, ale mimo wszystko pamiętajcie, trzeba mieć oczy dookoła głowy wszędzie. Ale zabawa była zarąbista. Ja Ojej, super, po prostu super. Powiem szczerze, całe 5 miesięcy właśnie czekałam na to. Nie, było wspaniale. Ja, jeżeli chodzi o taniec, uważam, bo tańczyłem różne rzeczy. Ja byłem tańcerzem zawodowym, jeżeli chodzi o popping, hip-hop i tak dalej. Nie chodzi o to. Tańcz byle jak, ale nie do byle czego. Dokładnie. I o to w tym wszystkim chodzi. Nie musicie tańczyć super, żeby móc się bawić. Cali rządzi pod względem salsy i zabawy na ulicy. Rządzi. Ja nie wiedziałem, że aż tak. I o to właśnie chodzi. Trzeba się bawić i się cieszyć z tym. Gdzie jesteśmy? Naprawdę. Cali salsa number 1. Polecamy! A teraz wracamy na nocleg. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Bardzo Wam dziękujemy za wszystko, za całe to wsparcie z Waszej strony. Oczywiście komentujcie, piszcie, bo jutro kolejna przygoda. Przed nami białe miasto, bądźcie z nami. Buziaki! Cześć!